Cześć, nazywam się Marcin Boczulak i witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o pompach obiegowych. Chciałem Ci pokrótce przedstawić, czym są pompy obiegowe, z czego się składają, czym się mogą różnić i na co zwracać uwagę przy zakupach. I jeszcze co zrobić, jeżeli się zepsują. Więc do dzieła. Po co w ogóle nam pompa obiegowa? Najprościej odpowiedzieć na to pytanie, zadając drugie pytanie, po co nam serce? Dokładnie po to samo. Pompa obiegowa ma takie same zadanie jak serce, czyli rozprowadzać płyn, tylko że tutaj nie rozprowadzamy krwi, tak jak w naszym organizmie, tylko rozprowadzamy wodę czy też inny czynnik chłodzący bądź grzejący. Najczęściej będzie to po prostu woda grzewcza, a o wodzie grzewczej jest jeszcze inny odcinek. Jeżeli go jeszcze nie widziałeś, to zapraszam Cię serdecznie. A wracając do pompy. Tutaj nie mamy komór lewej i prawej, tak jak w sercu. Mamy po prostu najczęściej korpus, w którym jest pompa i silnik pompy razem z wirnikiem. Sobie to ustawię tak, jak ma płynąć, czyli do góry. I zasada działania jest relatywnie prosta. Wirnik, który mamy tutaj, on obraca się z dosyć sporą prędkością w tych nowych pompach i zasysa strumień wody do środka, a całą resztę wyrzuca na zewnątrz. Żeby go skierować już tak w stronę rurki, to tutaj jest specjalnie to tak skonstruowane, że dziurka jest tylko u góry, a ten strumień wody po prostu wkręca się i wypływa do góry. Każda pompa też będzie miała na korpusie oznaczenie, w którą stronę jest kierunek. To nam może pomóc przy montażu albo przy zweryfikowaniu, czy jeżeli coś nie działa, to przypadkiem, czy pompa nie jest na przykład na odwrót. Więc to oznaczenie zazwyczaj będzie po jednej i po drugiej. Jeżeli byśmy go nie widzieli, to wiedząc, jak działa pompa, można też po samej obudowie to wywnioskować, czyli miejsce, gdzie jest właśnie ten garb, gdzie wystaje, tutaj woda zasysana jest właśnie do tego wirnika. Jeżeli byśmy, nie widzieli tej strzałeczki, albo jakoś byłaby dziwnie pompa zamontowana, to tam, gdzie odstaje, zazwyczaj, to będzie właśnie to miejsce, skąd dopływa woda. Więc w praktyce to składa się z dwóch elementów najczęściej, które możemy rozebrać. Natomiast jeżeli się nie boimy, to jeszcze możemy wyciągnąć sam wirnik. I tutaj tak, tu mamy zintegrowaną elektronikę sterującą razem z magnesami, w zasadzie z elektromagnesami, ze stojanem silnika. I tutaj te uzwojenia są włączane w odpowiedni sposób, żeby poruszać magnesem, który znajduje się już w samym wirniku. Tu warto pamiętać, że akurat w tym modelu jest uszczelka tutaj z tyłu. Ona czasami się przykleja do przodu. Warto jej nie zgubić, bo zapewnia nam awaryjnie szczelność wszystkich połączeń. Co warto wiedzieć o wirniku? Po pierwsze, taki wirnik jest smarowany wodą. Co to dla nas oznacza? Że im brudniejsza woda, tym gorsze warunki dla pracy pompy, bo brudniejsza woda nie smaruje tak dobrze, bo te drobinki metalu czy tam drobinki kamienia będą te łożysko z czasem po prostu wyrabiać. A druga sprawa, ważne jest, żeby pompa była zawsze zamontowana w taki sposób, żeby wirnik był na wprost. Bo wtedy jakby zapewnione są optymalne warunki dopływu tej wody, która smaruje i chłodzi do wirnika. Czyli pompa może być w każdy sposób, dopóki wirnik jest na wprost. Nie montujemy pompy tak, ani nie montujemy pompy tak. Ona zawsze wtedy w takiej sytuacji musi być tak. Czyli możemy ją sobie obracać jak chcemy. Tu nie ma to żadnego znaczenia, byle było to w miarę poziomo. Najlepiej po prostu sprawdzić, czy faktycznie jest tutaj poziom. Co do parametrów samej pompy. Zazwyczaj będą tu jakieś oznaczenia, które na początku mogą nam nic nie mówić. Generalnie mamy dwa systemy oznaczeń, firmy Grundfos i firmy Wilom.
W przypadku producentów innych, przynajmniej ja najczęściej widzę, że wszyscy powtarzają to, co robi Grundfos. Czyli każda pompa ma oznaczenie, co to jest za model. Tu jest akurat Alfa 1L. No i później są cyferki 25. Co te 25 nam oznacza? 25 to jest średnica nominalna rurki, która wychodziłaby z takiej pompy. Nie gwint, bo gwint jest większy, zazwyczaj o 2 dymencje, tylko ta średnica. To powinno być 25 mm. Nie będzie, ale na taki jakby jest ta pompa przystosowana na taką średnicę. Więc mamy 25 rozszyfrowane, 60. 60 nam oznacza, podzielone przez 10, jakie ciśnienie może wytworzyć ta pompa. I 60 oznacza nam, że jest to pompa, która wytwarza ciśnienie rzędu 6 metrów słupa wody. Więc co? Taka pompa tylko nam wystarczy do budynku, który ma 6 metrów? No nie, właśnie nie. Sam też na początku myliłem to z tą wartością i dobierając swoje pierwsze pompy w życiu, myślałem, że skoro budynek ma 15 metrów, to tutaj musi być przynajmniej 150. Nie, tak nie jest. Te 6 metrów podnoszenia słupa wody to jest w zasadzie umiejętność pokonywania oporów hydraulicznych, bo woda, która jest w grzejnikach, jest w zasadzie w układzie zamkniętym. I to nie jest tak, że jeżeli mamy domek, który ma grzejniki na strychu i to jest 10 metrów, to że musimy mieć tam pompę, która podniesie na 10 metrów. Nie. Może wystarczyć nawet pompa, która by miała podnoszenie na 1 metr. Bo to jest kwestia pokonania oporu. Bo w momencie, kiedy to jest w całości połączone, to tak naprawdę pompa, żeby wymusić obieg, ona nie musi podnieść tej wody do góry. Ale nie wchodząc w szczegóły, to po prostu dla Ciebie ważne jest to, że to nie jest to samo i że oznacza to w zasadzie moc, wydajność pompy. Bo jeżeli tutaj będzie 60, to jest taki typowy rozmiar, 40 będzie trochę mniejsza. I jaką ona ma wydajność, to już jakby warto zerknąć sobie na taką charakterystykę pompy. I tutaj przechodzimy do kolejnych parametrów pompy, czyli do jej wydajności, ile ona może przetłoczyć wody w ciągu godziny. Także mamy rozszyfrowane pierwszą cyfrę, drugą, zostaje nam jeszcze ostatnia, a do charakterystyki wydajności pompy przejdziemy za chwilkę, czyli 180. 180 to nic innego jak odległość od początku do końca takiego korpusu. W przypadku pomp domowych mamy zazwyczaj albo 180, tak jak jest to, i to jest typowy rozmiar. I takie pompy też z reguły będą i najtańsze, i najbardziej dostępne. Więc jeżeli mamy miejsce, to ja bym montował pompy 180, bo będzie po prostu łatwiej w razie awarii albo w razie zepsucia wymienić na inną, bo będzie taką łatwiej dostać po prostu od ręki. Natomiast 130, a są też takie wymiary, one są faktycznie kompaktowe, natomiast są droższe i trudniej dostępne. Więc oznaczenia z pomp Grundfossa mamy. W przypadku pomp Willow początek będzie dokładnie taki sam, bo tutaj mamy też pompa jest na 25, czyli taka sama średnica nominalna. I tutaj akurat jest coś innego, bo jest 1/6 i te 6 to jest właśnie te 6 metrów. To są jakby dokładnie takie same jakby odpowiedniki siebie u tych dwóch producentów, albo Grundfos, albo Willow. Tu mamy jeszcze zużycie prądu i tak dalej, ale nas jakby teraz interesuje sposób rozróżnienia właśnie tych typów pomp, więc 1/6 albo tak zwana 60 z Grundfossa. To będzie najbardziej typowa pompa. Albo 25-40, albo 25-60. Jak nie wiemy, jaką kupić, różnica w cenie zakupu jest na ten moment koło 100, może 150. Ta ostatnio była przykładem do odcinka i to kosztowała około 670, więc pewnie ta mniejsza będzie za jakieś 150 zł tańsza, więc taka to jest różnica. W zasadzie to jest ta sama pompa, ograniczona elektronicznie. Więc jeżeli kupimy za dużą, możemy po prostu sobie jej wydajność zmniejszyć,
i będzie nam brała analogicznie mniej prądu, nie ma problemu. Ale jeżeli kupimy za małą i braknie nam wydajności, no to już wtedy jest problem, no bo trzeba kupić nową, więc jeżeli nie wiemy, możemy przegiąć w drugą stronę i pompy elektroniczne na pewno ten model ma ten plus, że można sobie płynnie zmieniać wydajność. Akurat Alfa się tylko dostosowuje sama, to jest trochę prostszy model, więc też powinna zużywać tyle, ile trzeba, a nie, że kupimy większą, to nam będzie brała więcej prądu, ale tutaj mamy akurat w tym modelu trochę mniejszy wpływ, co uzyskujemy. Ale ta pompa też jest ciut tańsza. Co do ustawień pompy. Będą w zasadzie 3 tryby, w przypadku przynajmniej tych prostszych pomp, czyli ustawienie albo podłogówki, albo ogrzewania grzejnikowego, albo stały bieg. I przynajmniej w przypadku Grundfossa, no to mamy właśnie 5 trybów pracy, czyli albo automatyczna podłogówka, albo automatyczne grzejniki i pompa powinna sama się dostosowywać do zapotrzebowania domu. No albo stała właśnie prędkość, czyli tak zwany pierwszy, drugi, trzeci bieg. Stare pompy analogowe najczęściej miały taki właśnie tutaj przełącznik, który zmieniał tylko prędkość obrotową pompy i analogicznie też zmniejszał albo zwiększał zużycie. I tak samo będzie to działać w przypadku pompy elektronicznej. Jeżeli ustawimy jej konkretny bieg, to ona już nie jest aż tak energooszczędna, no bo ona pracuje ze stałą prędkością obrotową, niezależnie czy potrzeba, czy nie. Jeżeli nam coś nie działa, to warto spróbować na przykład na maksymalnym biegu, ale jeżeli wszystko nam grzeje, to warto schodzić jak najniższą prędkość obrotową, która nam zarazem wystarcza, no bo po prostu zostanie nam coś w kieszeni. A na dłuższą perspektywę, tak jak w poprzednich odcinkach się nad tym zastanawialiśmy, ma to sens, bo przez 10 lat nawet 50 zł miesięcznie, no to już jest choćby wyjazd dla dwojga do Zakopanego. No może teraz, nie wiem jak za 10 lat. Dobrze, więc myślę, że pompę Grundfossa, jeżeli chodzi o ustawienia, mamy omówioną. Przy Vilo będzie z jednej strony lepiej, z drugiej gorzej. Bo tak, ta pompa akurat też ma 2 tryby, czyli mamy ogrzewanie podłogowe po tej stronie. Tutaj też jest taki właśnie symbol wężownicy podłogowej, no albo symbol grzejnika i po drugiej stronie jest ustawienie dla grzejników. Tylko w tej pompie my płynnie możemy ustalać tą wysokość podnoszenia, czyli opory, jakie nasza instalacja stawia. I dzięki temu też wydajność tej pompy, więc mamy jakby większy wpływ, nie dzieje się to tak z automatu. I jest to wyświetlane po prostu na tym wyświetlaczu. Zarówno zużycie prądu, jak i wysokość podnoszenia, czyli zdolność pompy do pokonywania oporu, bo tak należałoby rozumieć po prostu tę wysokość podnoszenia. Tu jest jeszcze tryb odpowietrzania, natomiast brakuje trybów stałej prędkości, tak jak jest w pompie Grundfossa. Tego tutaj nie ma. Natomiast ustawiając pompę na skrajną wartość, uzyskujemy maksymalny bieg tak naprawdę. Więc jeżeli ustawimy sobie tak, czy tak, to ona i tak po prostu leci na 40 W, bo tyle ta pompa bierze i ma maksymalną wydajność. Natomiast tak jak mówię, jeżeli wszystko działa, nie polecam, bo po pierwsze kosztuje prąd, a po drugie szybciej się na pewno pompa zużyje. Jak szybciej? Niestety tych modeli nie wiem jak się w praktyce sprawdzają, bo to są 4, 5, 6-letnie modele, więc ja jeszcze osobiście nie wymieniałem ich. Natomiast wiem, że te do dzisiaj żyją, mimo że ten model jest sprzed 20 lat. Natomiast jak się sprawdzą te nowsze, będę mógł Ci powiedzieć wtedy, kiedy to już nie będzie miało znaczenia, bo będzie to za 20 lat i takich modeli pewnie nie będzie. Ale to właśnie tak już bywa z eksploatacją rzeczy. Wychodzi w praniu. Jeszcze tak pokrótce wracając do charakterystyki pompy, czyli do jej wydajności tłoczenia, czyli ile ona może wodę w ciągu godziny przetłoczyć. Do każdej pompy będą dostarczone charakterystyki takich pomp. I to jest taki wykres, na którym mamy zależność
oporów hydraulicznych, czyli tej wysokości podnoszenia od przepływu. Im większe opory, no to wiadomo, tym mniej ta pompa przepchnie wodę i analogicznie im mniejsze opory, tym więcej wody może na godzinę przepchnąć ta pompa. Jedyna moja taka szybka rada, bo co do doboru to byśmy mogli sobie nakręcić osobny odcinek. Nie wybieramy nigdy tej skrajnej wartości, czyli tego ograniczenia, które nam tworzy ta charakterystyka. Raczej staramy się trafiać coś w środku. Czyli jeżeli potrzebujemy pompę, która ma wydajność, nie wiem, wyliczymy sobie, czy ktoś nam powie, że potrzebujemy, nie wiem, 2 m3 na godzinę, a pompa na tej linii górnej ma te 2 m3, no to tak biednie. Standardowy opór domku czy mieszkania, jeżeli jest dobrze zaprojektowany, to pewnie będzie rzędu 1 do 3 metrów słupa wody. Tak, jeżeli jest wszystko ok, to mniej więcej powinno być, więc wtedy możemy zobaczyć, ile faktycznie maksymalnie przepływu uzyskamy. Ale co do samego doboru, to tylko tak pokrótce, bo jest to szeroki temat, a dzisiaj tylko sama esencja. Ostatnia rzecz, którą warto byłoby wiedzieć odnośnie pomp, to jak ją naprawić, a w zasadzie jak pozbyć się najczęściej występującej usterki w pompach, czyli blokada wirnika. Gdy nie używamy pompy latem i wirnik stoi sobie przez 6 miesięcy w jednej pozycji, zdarza się, że w momencie, kiedy już chcemy odpalić ogrzewanie, pompa stoi. Nie jest w stanie się ruszyć, bo po prostu zakamieni się i ta siła, którą generuje silnik, jest za mała, żeby po prostu przełamać opór tego zakamienienia. W przypadku pompy Grundfossa będzie nam zdecydowanie prościej, przynajmniej w tym modelu, bo tutaj mamy miejsce na śrubokręt krzyżakowy. I ten śrubokręt po prostu trzeba wcisnąć, wsadzić do oporu i będzie można wtedy poruszać tym wirnikiem bez rozkręcania całego korpusu. Śmiało można użyć sporo siły, w miarę sporo, bez przesady. Tam też jest niewielki krzyżak, ale jeżeli nam nie pójdzie, nie zasprzęgli się, bo to jest tak, że wciskamy, w pewnym momencie jest właśnie, zasprzęglimy się jakby z tym wirnikiem. Jeżeli nam nie pójdzie, no to niestety czeka nas rozkręcanie pompy. Tą akurat mam rozkręconą, więc jeżeli ją rozkręcimy, no to wtedy możemy próbować po prostu ręką to ruszyć. Zazwyczaj rusza. Jeżeli nie, no to są serwisy, które to chemicznie wzruszają najpierw ten kamień, zanim później go ruszą, ale zazwyczaj w 95% przypadków, raz mi się tylko zdarzyło nie odkręcić na te 5 lat praktyki, po prostu wystarczy to ręką ruszyć. Ona ruszy, kamień się wzruszy, później jak już ją wsadzimy, ona zacznie pracować, nie będzie problemu. Ale o czym warto pamiętać, zanim zabierzemy się za rozkręcanie pompy? Przed pompą powinny być zawory odcinające i musimy je po prostu zakręcić, czyli ustawienie tak jak tutaj, żeby po prostu kula nam zamknęła. Czasem będzie tak, że będzie jeden zawór odcinający, jeden zawór zwrotny i o ile będzie ten zawór zwrotny zamontowany nad pompą, czyli na wypływie pompy, czyli tak jak tutaj, czyli strzałeczka tu, a tutaj byłby zawór odcinający, no to wtedy też wystarczy tylko zakręcić ten jeden zawór i możemy się zabrać za rozkręcanie pompy. Jeśli byłoby na odwrót, no to ktoś mógł troszeczkę nie dopatrzeć i wtedy jednak też się da to oczywiście rozebrać, ale trzeba by już spuszczać wodę z większego fragmentu. Natomiast tak po prostu zamykamy dopływy pomp i możemy sobie odkręcić pompę. W przypadku pompy Grundfossa to będzie nam potrzebny śrubokręt z imbusem 4. Tutaj akurat mam już rozkręconą pompę. A teraz pokażę Ci, jak to zrobić na przykładzie pompy Willow. Czyli tutaj akurat jest 5, czyli Grundfossy to jest imbus 4, Willow najczęściej to jest imbus 5. Więc po prostu trzeba 4 śrubki odkręcić, jak już wcześniej zamkniemy dopływ wody. I tu uwaga, czasami się zdarzy, tak jak mi się tutaj zdarzyło, że po prostu wyciągniemy coś takiego i nie mamy co odkręcać.
To oznacza, że po prostu uszczelka, która jest tutaj, przykleiła nam się razem z wirnikiem do korpusu, no i trzeba użyć trochę siły, żeby to rozbroić. Czasami jest też tak, że ją zassało i nie warto używać tutaj za dużej siły, żeby czegoś nie wygiąć. Oznacza to, że zamykając te dwa zawory, tutaj powstało jakieś ciśnienie, w zasadzie podciśnienie, no i nie jesteśmy w stanie tego wyrwać, że tak powiem. Wystarczy lekko otworzyć któryś z zaworów. Wtedy uwaga, bo nam to po prostu wyleci razem z wodą, ale no nie musimy się dzięki temu siłować, tylko po prostu to zostanie wypchnięte. Także leciutko wtedy odkręcamy sobie zawór odcinający. No i tutaj też mamy wirnik. Wygląda to bardzo podobnie. Są trochę inne średnice i to nie jest tak, że jedno do drugiego pasuje. Po pierwsze mamy różne wielkości, a po drugie nawet ta w tą nam nie wejdzie. I tutaj historia jest taka sama, czyli trzeba poruszyć po prostu wirnikiem. Jedyna uwaga, uszczelka w Wilo zazwyczaj jest osobno, ona tu akurat się skleiła i super. Ale czasami potrafi odpaść, no i ją wtedy trzeba najlepiej wyczyścić, przesmarować i dopiero wtedy później składać. Zwracając tylko uwagę, czy nam woda nie wpadła do stojanu, bo tutaj jednak jest już napięcie sieciowe, a przynajmniej może być, żeby po prostu nam szlak nie trafił elektroniki. Także mamy rozbrojone obydwie pompy. Podstawowe rzeczy o obsłudze. I myślę, że to wszystko. Także bardzo serdecznie dziękuję Ci za poświęconą uwagę. No i życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć! Kończymy, Bercik.